Hej, tu Sysia, zapraszam Was dzisiaj na mega ekscytujący odcinek. Pokażę Wam update mojego Project Pan, czyli projektu, w którym zużywam kosmetyki do makijażu i całe to pudełeczko wypełnione jest pustymi opakowaniami po kosmetykach. Także mam przeogromne denko kosmetyczne. Musicie zobaczyć ten odcinek, jest mega motywujący. Nic więcej nie mówię. Zapraszam do oglądania. Jak w każdym odcinku z tej serii zaczniemy sobie od rachunku sumienia, czyli produkty, których nie zużyłam. I są to 3 kosmetyki tej samej kategorii, czyli eyelinery w kremie. To są akurat eyelinery z Glam Shopu i każdy z nich jest błyszczący. Mam tutaj Mokkę, Cappuccinę i Bogini brązu. Wszystkie niestety mi zaschły. Praktycznie ich nie używałam. Użyłam ich może raz, może 2 razy, ale niestety każdy z nich jest już taki suchy, że nawet Duraline nie pomaga. Tutaj zrobiła mi się konsystencja takiej plasteliny, w którą mogę po prostu włożyć paznokieć i robi się taki odgniotek. I tutaj zwracam Wam honor, bo część z Was pisała mi, że Wam zasychają te eyelinery. I słuchajcie, mi też zasychały, ale jak dokładałam płynu Duraline, to nie miałam problemu, żeby tą konsystencję zmienić, szczególnie z suchymi. Ale tych błyszczących używałam na tyle rzadko, że nie zauważyłam, jak szybko mi po prostu zaschły. Już nie nadają się do użycia, niestety, więc lecą do kosza. Ale na szczęście są to tylko 3 produkty. Cała reszta to nasz update, więc przechodzimy do aktualizacji moich denek. Zacznijmy od tych mniej ekscytujących rzeczy, czyli na przykład bronzer od Dr. Ireny Eris, który jest tutaj od początku projektu i wciąż nawet nie widać żadnego błyszczącego denka w tym opakowaniu. Ten kosmetyk się nie kończy, a używam go bardzo często, jak na bronzer. Czuję się zdemotywowana przez ten kosmetyk i z mojego celu, którym miało być zużycie tego kosmetyku, pojawił się inny cel, po prostu dosięgnięcie dna. Jak dosięgnę dna, to będę zadowolona. Na razie niezbyt duży progres widać, także przechodzimy dalej. Następnie niezbyt duży progres widać również w tym kosmetyku. Jest to cień baza trufla z Glam Shopu i tutaj też, chociaż tutaj jakiś tam delikatny prześwit zaczyna się pojawiać, nie wiem, czy to będzie tutaj widoczne. Jak wyciągam ten aplikator, to widać, że on nie jest taki oblepiony tym kosmetykiem, więc mam wrażenie, że już większość tego kosmetyku jest na brzegach, ale pewnie jakbym wyjęła stoper, to jest tego jeszcze całe mnóstwo. Kolejny mało ekscytujący dla mnie update to są moje cienie do brwi z Hean. Używam tego sobie i staram się go denkować. Progres nie jest tak widoczny tak z dnia na dzień, ale jak się porównuje zdjęcia, to widać, że jest różnica. Ostatnio też próbowałam mieszać go z bronzerem. Po prostu brałam sobie pędzelek, maczałam w tym cieniu i następnie w bronzerze tak mieszałam i robiłam sobie troszeczkę chłodniejszy odcień, tak żeby po prostu znaleźć jakiś sposób na te cienie. Oczywiście można robić kreskę czy cieniowanie, ale ja takich kolorów rzadko używam na oko. Właśnie to chodzi, że mimo tego sporego denka widać, że jeszcze będę tego bardzo długo używać i może to mnie tak trochę odtrąca i demotywuje. Progres, który jest bardzo satysfakcjonujący, to jest baza rozświetlająca z Glam Shopu, taki krem baza. Widać, że to tak bardzo ładnie, systematycznie i tak regularnie idzie do góry. Bardzo przyjemnie się patrzy na ten progres, bo jak używa się regularnie, to jest to takie satysfakcjonujące, więc bardzo przyjemny produkt do zużywania. Jak prowadzicie denko, to jest taki fajny, naoczny obraz tego, jak się dany produkt zużywa. Myślę, że jest nawet szansa, że do następnego update'u będę w stanie zużyć do końca, a jak nie, to na pewno zostanie mi bardzo niedużo, więc fajnie mi się go używa i zużywa. No i może paleta, bo paletę zawsze zostawiam na koniec, a tutaj też jest całkiem ekscytująco. Może nie jakoś tak super, ale tutaj widzimy powiększenie denka w tym cieniu, również w tym cieniu, bo go dosyć często używam jako różu na policzki. Ale pojawiło się też nowe denko. Zobaczcie tutaj. Udało mi się dosięgnąć tego dna, kiedy przerabiałam sobie jeden odcień pomadki, później Wam powiem, która i dlaczego, co i jak. I właśnie jak sobie tam wzięłam, troszkę nabrałam tego cienia, żeby zmieszać z pomadką, to pojawiło się denko. No i starałam się go właśnie tak pogłębiać. Zauważyłam, że to nie jest wcale aż taki ciemny odcień, jak się wydaje. Dzisiaj właśnie mam go na oku, delikatnie roztarłam takim zgaszonym pomarańczowym cieniem i w kącikach mam ten i wygląda przepięknie i chyba będę częściej taki makijaż nosić, bo bardzo mi się podoba. Także tak prezentuje się paletka. No coraz więcej tutaj się błyszczy w tej paletce, coraz więcej denek, także fajnie, ale no wiecie, mi jest ciężko zużywać paletę, bo też ze względu na moją pracę, na to, że robię kilka makijaży jedną paletą, testuję nowe rzeczy, robię różne odcinki o różnej tematyce, więc nie mogę codziennie używać tej paletki, więc może gdyby ktoś z Was używał codziennie jednej,
to ten progres byłby szybszy. U mnie niestety nie jest aż taki szybki, ale staram się wykorzystywać ją właśnie na różne sposoby, żeby jakoś ją denkować. No i dobra, słuchajcie, cała pozostała reszta rzeczy, które mam dla Was do pokazania, to są denka, także jest ich cała masa, jest ich kilkanaście. I mam tutaj też kilka rzeczy, które pojawiły się tutaj w tym denku w zasadzie spoza Project Pan, które zużyłam tak trochę organicznie, trochę naturalnie. Zacznijmy po kolei. Puder Kryolan Anti-Shine. Puder, który był u mnie od kilku lat w moim kufrze i już od pewnego czasu nie używałam go do twarzy, bo był po prostu stary, ale używałam go jako taki zamiennik suchego szamponu. I ja sobie tam miałam taką resztkę i sobie przeniosłam ją do łazienki i kiedy potrzebowałam awaryjnie użyć czegoś takiego, no to właśnie miałam puder zamiast suchego szamponu. To jest fajna opcja też na zużycie pudru, jeżeli macie jakiś nietrafiony. I następny puder jest to Claresa Blur i ten puder też udało mi się zużyć do końca. Wyjęłam sobie pod koniec te sitko, aby łatwiej mi się zużywało. Nie jest to w zasadzie puder idealny dla mojej cery, ponieważ on nie matuje na zbyt długo. W sensie może świeżo po nałożeniu, owszem, ale po już godzinie zaczynam się delikatnie gdzieś tam błyszczeć, więc nie jest to puder niezastąpiony, ale taki na co dzień, czy właśnie do robienia jakichś makijaży, do nagrań, to jak najbardziej spoko i fajnie go zużyłam. Natomiast bardziej polecam go jakimś cerom normalnym, suchym, może dojrzałym, albo takim lekko przetłuszczającym się. Zużyłam również podkład Doll Up z Claresi. Właśnie wrzuciłam sobie bodajże w sierpniu, na początku sierpnia do denka. Zauważyłam, że mam go gdzieś tam z tyle, więc stwierdziłam, że może warto zużyć przed upływem daty ważności. No i udało się. Zobaczcie, że jest tutaj całkowicie pusto w środku, widać jakieś takie prześwity i jeśli mam być całkowicie szczera, to mam go jeszcze odrobinkę tutaj w słoiczku, ja go sobie przelewałam jak jechałam na urlop i tutaj mi w tym słoiczku zostało tak dosłownie na pół twarzy jeszcze, więc jutro go zużyję już tam do zera, ale reszta opakowania już jest pusta, także też się bardzo cieszę. Myślę, że kupię go ponownie, bo jest bardzo fajny. Mam inny odcień, jaśniejszy, ale właśnie ten był taki idealny dla mnie i myślę, że za jakiś czas będę chciała sobie do niego wrócić. Natomiast jeżeli chodzi o Claresę, nie kupię ponownie, bo nie jest ona taka dla mnie idealna, ale myślę, że nie jest to zły puder. Jest to całkiem przyjemny kosmetyk. Zużyłam również korektor, który też wrzuciłam sobie ze względu, że miałam go całkiem niedużo, miałam go w kosmetyczce miesiąca i po prostu stwierdziłam, że postaram się go zdenkować i również udało mi się go zużyć. Jest całkowicie pusty w środku. Następnie zużyłam maskarę Telescopic Lift. Czy wrócę do niego ponownie? Tak, już kupiłam zapasowy egzemplarz tego odcienia. Teraz sobie używam trójki, ale dwójkę już sobie kupiłam w zapasie. Na razie nie otwieram, żeby się właśnie nie przeterminowała, ale jak będę potrzebowała, to jest na szczęście u mnie już w zapasie. Jeżeli chodzi o maskarę, to jest taki love-hate, wiecie co? Bo z jednej strony uwielbiam efekt, jaki daje na rzęsach. To, że mega szybko robi przepiękne, gęste, długie rzęsy. Ale wkurza mnie to odbijanie się. Praktycznie przy każdym użyciu mam odbitki tutaj i mam pandę pod okiem, więc wyjść w niej to trzeba, wiecie, się później kontrolować, czy się nic nie poodbijało i nie zrobiła się panda. I kolejna rzecz, bardzo ciężko się zmywa. Bardzo ciężko. Ona się tak dziwnie tak marze. Nie umiem tego opisać. Bardzo dziwnie się marze i naprawdę czasami trzeba po 2, po 3 razy używać jakiegoś produktu do makijażu, żeby go porządnie zmyć, więc trochę wkurzająca. Nie wrócę do niej, ale mimo wszystko uważam, że jest warta uwagi, bo może jeżeli u Was nie będzie się odbijać, to naprawdę warto jest spróbować, bo jest naprawdę unikatowa i wyjątkowa, jeżeli chodzi o efekt, jaki daje na rzęsach. Świeże denko, bo w zasadzie z dzisiaj zużyłam sobie też tak organicznie balsam plus błyszczyk do ust i to jest Glam Shop z kolekcji Złota Era. I ja używałam go sobie, tutaj właśnie mi się tak trochę rozkleja, ale niech no użyję jakiejś chusteczki. Ja go używałam jako zamiennik balsamu do ust. Wzięłam go sobie do mojej łazienki, o, w ogóle się ubrudziło, i trzymałam na półce z pielęgnacją i używałam go po prostu sobie rano czy wieczorem po pielęgnacji, tak właśnie zamiast balsamu do ust i w ten sposób naturalnie, organicznie zużyłam błyszczyk. Dzisiaj właśnie mam go na ustach jako takie już ostatnie użycie, także też jak widzicie jest
puściutki. Następnie może wezmę ten produkt. Jest to żel do brwi Jasna Brew z Glam Shopu. I właśnie mówiłam Wam, że chciałabym go zużyć, żeby się nie przeterminował, ale jest to dosyć jasny odcień, który trochę rozjaśnia mi brwi, więc szukałam innych zastosowań dla tego kosmetyku. Używałam go faktycznie czasami na brwi, kiedy zrobiłam trochę za mocne, trochę za ostre, trochę zbyt wyraziste, ale znalazłam też fajne zastosowanie w postaci robienia nim piegów. Bardzo ładny odcień, który właśnie fajnie sprawdzał się do robienia piegów. Wtedy odbijałam sobie kilka takich kropeczek na palcu i odbijałam i miałam fajne piegi, ale właśnie ostatnio też zaczęłam używać go jako taki kremowy bronzer, można powiedzieć. Mam go dzisiaj również na policzkach i w ogóle na czole, na twarzy. I powiem Wam, że odcień jest przepiękny, bardzo ładnie, łatwo się rozciera, ale na przykład dzisiaj nałożyłam go trochę za dużo i czuję, że jakby lekko mi się lepi on na przykład w niektórych miejscach, mimo że używałam pudru, więc za dużo to nie był dobry pomysł, ale tak przyznaję, że wyłożyłam sobie troszkę za dużo, chciałam go po prostu zużyć. Jak malutko to spoko, ale też trzeba było uważać z ilością, no bo jest to w końcu jakby żel do brwi, a nie bronzer, ale udało mi się zużyć. Nie kupię ponownie, bo nie potrzebuję takiego kosmetyku. Nie jest to dobrze utrwalający żel, więc nie czuję potrzeby go posiadania. Nie jest to zły kosmetyk, ale nie dla mnie. Zużyłam również gąbeczkę, można tak powiedzieć, bo patrząc na jej stan, myślę, że możemy śmiało powiedzieć, że jest już porządnie zużyta i warta wyrzucenia. Szczególnie, że w tym miejscu ciężko było mi już domyć podkład. Tutaj nie chciał się wypłukiwać z tego miejsca. U mnie gąbki starczają na bardzo długo, bo zazwyczaj pracuję pędzlami. Pędzle są jednak bardziej wydajne, jeżeli chodzi o używanie, w sensie rzadziej je wymieniam, rzadziej je wyrzucam, a gąbki jednak co parę miesięcy trzeba. U mnie zwykle rzadziej, bo nie używam przy każdym makijażu. No dobra, muszę się pochwalić. Wiecie, co to jest? To jest róż w kremie z Bobbi Brown. Nie ma go. Zużyłam do końca, to było tak przyjemne zużywanie, tak ekscytujące i ta ostatnia resztulka, coś pięknego. Uwielbiałam ten róż, bardzo piękny kolor, bardzo przyjemnie mi się go używało. Lubiłam go też wklepywać na usta, bo to był taki żurawinowy odcień, nie rozjaśniał ust, więc fajnie wyglądał na ustach. Bardzo, bardzo przyjemny kosmetyk. Nie wiem, czy wrócę do niego, mam dużo innych, ale naprawdę przyjemnie mi się go używało i uwielbiałam właśnie ten odcień 20 Raspberry. Cudowny, cudowny, cudowny. To opakowanie sobie zostawię, może przyda mi się właśnie do robienia jakichś, wiecie, Frankensteinów, więc zostaje ze mną, ale to było bardzo przyjemne zużywanie i to opakowanko, no super. Zużyłam również, też można powiedzieć, że dzisiaj ostatnie użycie jeszcze mi się udało. Pomadkę, którą sobie też wyciągnęłam na początku sierpnia i jest to teoretycznie Vibo w odcieniu 3, Wonderful Lips, ale ja troszeczkę zmieniłam jego kolor, bo to był taki jasny, troszkę brzoskwiniowy nudziak, na moich ustach bardzo blady. Rzadko takich używam, więc stwierdziłam, że jak jest go tak niedużo, bo miałam go gdzieś w style, to zmienię go troszeczkę kolorystycznie i poużywam po prostu częściej. I właśnie wrzuciłam sobie troszeczkę cienia z tej palety, właśnie tego ciemnego, który mam dzisiaj na oku, troszeczkę jakiegoś cienia w kremie, troszeczkę właśnie różu i zmieniłam kolor na taki, który bardzo mi odpowiadał i używałam go i na usta, i właśnie bardzo często na policzki. Dzisiaj jeszcze możecie zobaczyć ten kolor właśnie na moich policzkach i w ten oto sposób też już wyjęłam stoper, zużyłam go. Tutaj na brzeszkach może odrobinkę jeszcze jest, ale to już jest taki trochę zaschnięty produkt, więc już wiecie co, już nie będę na siłę tutaj wydłubywać. Następnie może pomadka z Inglota w numerze 65. Pamiętacie, taki fioletowy, dosyć specyficzny odcień. Nie ma. Zużyłam. Miałam go zużyć na płasko, ale jeszcze troszeczkę tam sobie wydłubałam ze środka, z czymś tam mieszałam, więc nawet użyłam więcej niż miałam w zamiarze, ale udało się zużyć. Miałam, jak pamiętacie, niedużo tej pomadki, ale stwierdziłam, że właśnie skoro jest tak niedużo, to może uda mi się ją zużyć na usta rzadko, ale właśnie do mieszania z jakimiś innymi kosmetykami. Lubiłam połączenie na przykład z tym różem z Bobbi Brown, no i udało się zużyć. Następna pomadka to Hean Luxury Cashmere w odcieniu Smoke Nude.
I tutaj też udało mi się, zobaczcie, zużyć. Obiecałam sobie zużyć na płasko. Już nie chcę wydłubywać tam ze środka, bo jest to już wiekowa pomadka i no po prostu mam pierdyliard innych, no i po co mam używać tej. Często używam również na policzki. Fajnie wyglądał jako taki różo-bronzer i w ten sposób też często dużo jej zużyłam, ale właśnie mieszając również z innymi produktami na policzki jako róż albo jako bronzer, udało mi się ją zużyć, osiągnąć swój cel, więc mega się cieszę. Całkiem świeżadenko, bo sprzed 3 dni to mój rozświetlacz Vibo Diamond Illuminated. Zobaczcie, jest puściutki, udało mi się zużyć, jestem mega szczęśliwa i mega dumna. Bardzo przyjemnie mi się używało tego kosmetyku. Uwielbiałam to malutkie opakowanko i widać było fajnie progres w tym kosmetyku. Teraz jak jest lato i ciepło, częściej nosiłam takie bluzki na przykład z odkrytym dekoltem, więc często sięgałam również po ten rozświetlacz, żeby delikatnie omieść ramiona czy dekolt. I w ten sposób też dużo szybciej go zużywałam, bo sięgałam po większy pędzel i widać było po prostu z dnia na dzień, jak się ładnie go zużywa. Bardzo przyjemny. Myślę, że to opakowanie też sobie zostawię do jakichś Frankensteinów i no super, mega się cieszę. Jestem bardzo z siebie dumna. No i słuchajcie, został mi tutaj ostatni produkt, a jest nim nasza wspaniała konturówka mleczna czekolada z Glam Shopu. Nie ma już w niej nic. Nic a nic. Zobaczcie. Puściutko. I już jak miałam taką końcówkę, którą prawie nie byłam w stanie temperować, bo już nie było jak jej złapać, to wyciągałam sobie tą skówkę z tyłu i tutaj popychałam sobie ten produkt jakimś pędzelkiem, tak żeby mi wychodziła ta kredka. Mega przyjemne zużywanie, bo używałam bardzo regularnie, ale cieszę się, że już się skończyła, będę mogła poużywać sobie czegoś innego. To była wspaniała przygoda. Także mamy tak, 2, 4, 13 produktów, które zużyłam w przeciągu ostatnich miesięcy, 2,5 i jestem zachwycona. Tak bym chciała, aby wyglądało za każdym razem moje denko, no ale wiadomo, po prostu się uzbierało, można powiedzieć, tych produktów. Mam nadzieję, że Was to troszeczkę zmotywowało, ale jeszcze nie kończymy odcinka, ponieważ musimy wybrać jakieś nowe kosmetyki do projektu, także let's go! Pierwszą rzeczą, którą chciałabym wprowadzić do projektu, to jest kredka, którą w zasadzie już wyciągnęłam sobie też na początku miesiąca. Jest to Dr. Irena Eris Automatic Eye Pencil w odcieniu Brown. Zauważyłam ostatnio, że mam jej całkiem niedużo. Tak wykręciłam z ciekawości, okazało się, że jest jej tyle. Na początku miesiąca było jeszcze ciutkę więcej, ale używałam parę razy. I jest to naprawdę niedużo, więc myślę, że w przeciągu miesiąca, 2 udałoby mi się ją zużyć, dlatego wrzucam do projektu. Następnie chciałabym zużyć sobie puder Han Fresh Rosy, który również wrzuciłam sobie na początku miesiąca już do projektu, kiedy zużyłam Claresę. Pomyślałam, żeby używać jej tego pudru i na twarz, i pod oczy i bardzo lubię go na całą twarz, z tym, że on jest różowy, więc troszeczkę mi zbledza twarz, więc nie zawsze się nadaje. Kiedy jestem ciutkę bardziej opalona, to tak średnio. Trzeba bardzo uważać z ilością, ale jest go naprawdę niedużo. Tutaj wrzucę Wam zdjęcie, jeżeli chodzi o poziom zużycia. Mogłam też sobie zrobić taką kreseczkę, a może sobie zrobię. Więc jeśli pod oczy, to jest to kilkanaście użyć, jeżeli na twarz, to może nawet kilka. Skoro ten nie do końca zawsze pasuje mi na twarz, to wrzucę sobie również inny puder. A co? I będzie to puder H2O z Glam Shopu. Ostatnio troszkę za nim zatęskniłam, wyciągnęłam go sobie do używania i okazało się, że już stracił tą swoją wilgotność, bo opowiadałam Wam, że jak go się nakłada, to jest uczucie takiej mokrej twarzy. On już tej wilgotności w sobie nie ma, chyba wyparowała, ale jest to wciąż bardzo dobry puder i zobaczcie, że też nie zostało mi go zbyt dużo. O, zobaczcie, widzicie? Naprawdę niedużo mi go zostało. Też sobie zaznaczę mniej więcej poziom. Ciutkę za wysoko zaznaczyłam. Nie ma tak oszukiwać swój mózg, że się zrobiło większy progres. Co by tutaj jeszcze? Myślałam o jakiejś konturówce, bo zużyłam konturówkę. W zasadzie chyba mleczną czekoladę zużyłam w lipcu, więc już ponad miesiąc nie używam żadnej konturówki. I pomyślałam o Dianie z Glam Shopu. Jest to bardzo ładny odcień takiego brązo-różu. A mam niesamowicie podobny z Hean numer 515, więc myślę, że mogę któryś z nich zużyć. Chciałabym również wrzucić sobie korektor pod oczy
z Glam Shopu numer 3. Tak jak pokazywałam Wam przed chwilą, zużyłam 2 i myślę, że fajnie by było zużyć również tą 3. Ona jest jeszcze w starym opakowaniu. Też nie chciałabym, żeby się zepsuła, przeterminowała, a ma termin, w zasadzie już upłynął w lutym, więc no fajnie by było już ją jakoś tak szybko w miarę zużyć. Chciałabym jeszcze wrzucić sobie jakiś błyszczyk. Właśnie myślę, że w zamian za tą hybrydę chciałabym po prostu do łazienki postawić sobie jakiś błyszczyk, którym mogłabym nawilżać usta i myślę, że będzie to ten olejek z Glam Shopu Glam Resort. Olejek do ust. Wrzucę go sobie do łazienki i będzie w łazience stał jako taki produkt pielęgnacyjny, więc wlatuje również Glam Resort. I mam tutaj przygotowane jeszcze 3 kosmetyki. Po pierwsze, również Vibo Wonderful Lips, ale w odcieniu 6. Tutaj też zauważyłam, że już się jakieś prześwity pojawiły i też mam tego kosmetyku niedużo, a też nie jest on jakiś bardzo, bardzo nowy, więc fajnie by było go zużyć. A bardzo lubię ten odcień i na usta, i na policzki, także myślę, że to będzie po prostu perfekcja. Pomyślałam również o kolorowej maskarze, której dawno nie było w projekcie, a mam kilka kolorowych maskar, które warto by było zużyć. Wybrałam sobie Han Symphonic Night Mini w odcieniu Purple, także wrzucam sobie również fioletową maskarę tym razem. Kiedyś miałam niebieską i już mi się trochę przejadła, więc stwierdziłam, że fiolet będzie dobry właśnie teraz jeszcze na ten taki sezon letni. I ostatnią rzeczą, którą chciałabym wrzucić, będzie podkład. Wybrałam sobie Renew Hydrating Foundation z Hean, ponieważ jest to taki nawilżający, odżywczy podkład, lekki, znaczy ma takie średnie krycie, ale nawilżające wykończenie, więc myślę, że będzie całkiem spoko w okresie letnim i ma 25 ml, więc nie jest aż taki duży. I jego jest całkiem sporo. Ja go używałam kilka czy kilkanaście razy, ale tak czuć po wadze, że myślę, że może gdzieś z tyle jeszcze go jest. Ale no, mam nadzieję, że będzie mi się go przyjemnie używało, także rzucam jeszcze to. I słuchajcie, to wszystko na dzisiaj. Obstawiajcie, co zużyję jako pierwsze. Wiele z Was obstawiało ostatnimi czasy, co zużyję, ale mało kto zgadł, że była to ta szminka fioletowa. Udało mi się jako pierwszą zużyć. Także słuchajcie, musicie się troszeczkę postarać i lepiej się postarać. Lepiej obstawiać, także powodzenia, dajcie mi znać, jak Wam idzie zużywanie, no i wiecie, dajcie znać, jak ten motywator, czy się przydaje. Piszcie koniecznie. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Trzymajcie się, do następnego. Ciao!